Witam. 17 wrzesień 2023 rok i automatycznie rocznica wybuchu II wojny światowej i wkroczenia Sowietów do Polski. Chyba najbardziej nieprzyjemna sprawa, jaka może być, bo ci Sowieci do tej pory są i po prostu mieszają w tym układzie naszym, co jest bardzo nieprzyjemne, bo nie patrzymy na to, że oni się spolonizowali. Nie wiem, czy pamiętacie, ale takiego marszałka, który był rosyjski. No i dzisiaj mamy jeszcze mnóstwo w Sejmie takich osób, które w Sejmie, zaznaczam, te, które wybieramy z tamtego, albo ich wnuków nawet, z tamtego rzutu albo desantu kulturowego. Bo jednak, jakby nie było, ja się narażę troszeczkę, ale trudno, no cóż, trzeba się narażać. Ludy mongolskie założyły Moskwę. Hanat tatarski też miał wpływ na to. I mnóstwo tamtejszych albo rosyjskich carów czy bojarów brało sobie za swoje żony wschodnie kobiety, a kobieta przynosi kulturę. Jeżeli spojrzymy sobie z punktu widzenia judaistycznego, no to jestem ciekaw, czy w rosyjskiej krwi jest więcej, przypuśćmy w założeniu, słowiańskiej krwi, czy tej kitajskiej, czy mongolskiej, czy jeszcze jakiejś innej. A mnie się wydaje, że każdej, tylko nie tej, z którą my mamy zawarty pokój, konflikt, na pewno. Prosta rzecz. To udowadnia w tej chwili ta historia, która jest, więc ta legenda Lech, Czech i Rus, no to legła w gruzach, a to, co zrobili Rosjanie, wchodząc tutaj za czasów Stalina, no to wiemy, o co chodzi i wiemy, jak on postąpił, mimo to, że przecież był synem hrabiego Przewalskiego. Jeżeli ktoś w to wątpi, to niech sobie popatrzy na zdjęcie Stalina, hrabiego Przewalskiego. Nie wiem, czy to zdjęcie, czy rysunek, ale to nieistotne. I wtedy niech zacznie dyskutować. Zresztą wiadomo o tym, bo wtedy w ówczesnym komitecie mówiono na niego Polaczek, ponieważ wiadomo było, że jego matka tutaj, jak to się mówi, była nałożnicą hrabiego Przewalskiego, bo przecież to nie było małżeństwa. A w dodatku on też, gdyby był on synem hrabiego Przewalskiego, prawdopodobnie nie byłby prawosławny, a przecież on jednak był w tej szkole, w tym seminarium duchownym prawosławnym. O, tak by to można było ładnie, elegancko ująć. I teraz patrząc się na to, co zrobili Rosjanie, że z jednej strony Niemcy wkroczyli i zlikwidowali nam w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim całą świtę naukową, tak tutaj zlikwidowano całą świtę wojskową, no i także kulturową, bo jakby nie było, nie wszyscy byli zawodowymi wojskowymi, tylko część była zawodowych oficerów, a reszta to przeważnie chłopcy po podchorążówce albo jeszcze po czym. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, najważniejszą, która jest, że nasza ojczyzna wówczas miała zaledwie kilka lat. Byliśmy po wielkim sukcesie Śląska, po wielkim sukcesie Pomorza. No, znacie dar Pomorza i znacie
te wszystkie właściwie wyrzeczenia na naszych dziadków. Mojej babci, cioci, znaczy mojej babci sióstr, kiedy zdjęły całą biżuterię i oddały na ratowanie Polski i nosiły tą czarną biżuterię, więc to było normalne, istniał Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzna była najważniejsza. Honor i Bóg. Wówczas wspaniały kardynał Sapiecha, nieoceniony w tamtych czasach i cud nad Wisłą, który podniósł to wszystko, którego Rosjanie i właśnie tutaj Sowieci nie mogli sobie darować. Bo jak to? Poliaczki wytłukli ich armię z tym Budionnym, a zrobili rzeź niesamowitą. I ten cud nad Wisłą przerobiliśmy też. My zupełnie inaczej to wyglądało, inaczej i to wygląda. I to trzeba przyznać, że właściwie zrobiliśmy największą robotę po bitwie pod Wiedniem. Ponieważ gdybyśmy wtedy nie zahamowali tego, to bolszewicy by przeszli aż do Paryża. Zresztą to potem prawie że zrobili, bo mamy Hiszpanię, gdzie mamy generała Waltera, nie wiem czy pamiętacie, taka lektura nawet była, gdzie mamy, bo on się kulą nie kłaniał i potem po wojnie został zlikwidowany, tak jak obecnie pan, który nosił biało-czerwony krawat, też został zlikwidowany, więc to są te same działania i te same postacie, te same, przecież przypomnijcie sobie, jak skończył tutaj pan, którego syna nazywano Czerwony Książę. No przecież jego nie za darmo i wiadomo, jak on postępował z Polakami, wiadomo, jak on postępował w swoim życiu. No i mamy też tatusia pana prezydenta, który lubi chorować na choroby tropikalne, takie dziwne, nie wiem, czy to jest rum, czy rymcymcym, czy jeszcze jakaś inna zaraza. No i tutaj rymcymcym to też przecież pan, który przyjechał tutaj i załatwiał. Zresztą ci, którzy się świetnie orientują, to wiedzą, kto w ośrodku zdrowia sportowego we Władysławowie mieszkał i dlaczego mieszkał, potem dlaczego były przeróbki, ale no bez przesady. Raczej mam pamięć artysty, fotografika, a często mówiłem, że mieszkałem we Władysławowie i dosyć długo, także tutaj mnie też nikt nie zrobi, a oprócz tego mamy jeszcze panią z czerwonego okienka, czy tak zwaną damą być, jak damą być, to daleko jeszcze do tego, ale próbuje podskakiwać troszeczkę w internecie, czasami żali się, że nie ma jej tatuś, który tam przeszedł. Niektórzy twierdzą, że to jest klonowanie odpowiednie, a niektórzy też twierdzą, że po prostu jest ona tutaj, jakby nie było, pochodzi z tego samego herbu ślepowron, czyli Korwin-Mikke, również z tego tutaj powinien się chwalić tym samym herbowym znakiem. Nie wiem jakim zawołaniem oczywiście, bo tutaj też może być różnica,
Ale mamy tutaj ślepowrona oczywiście, no i jednocześnie też nosił, nie wiem czy to był zbieg okoliczności, czy też nie zbieg okoliczności, że chodził w ciemnych okularach. A ponoć to jest rodzina skaza. No to w takim razie przyroda, czy też, jak to się mówi, Stwórca wynagrodził to w ten sposób, żeby to było normalne, bardzo ładne i nie mniej bolesne, bardziej kosztowne. No więc tutaj to tak jest, no bo pamiętajcie o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch. No i właśnie to jest to, że ta rocznica nie jest do końca wygraną i to, co mówi się, że najazd bolszewików, czy jakoś tak, ale nie mówi się otwarcie, że była wojna że Rosjanie, że Sowieci napadli na naszą ojczyznę, że zachowywali się jeszcze gorzej niż hitlerowcy. Zresztą kłamano jeszcze ja w szkole, jak uczyłem się, to Katyń to Niemcy robili. Oczywiście, że Niemcy, tylko że Niemcy światu pokazali. Niemcy światu pokazali to, jak oni bestialsko zniszczyli, ale trzeba przyznać, że ja byłem zdziwiony, że Rosjanie teraz po tej katastrofie tutaj dziękowali Polakom. Dlaczego? Dlatego, że Katyń był takim miejscem, gdzie likwidowano także niewygodnych Rosjan. I przy okazji ekshumowano bardzo dużo Rosjan. I Rosjanie nareszcie odnaleźli swoich rodaków, swoich dziadków, ojców. Mieszkałem w takiej rodzinie, gdzie nie wiadomo gdzieś w Polsce zginął ten żołnierz Armii Czerwonej. Nie było wiadomo gdzie. Pewnie go zastrzelono. Dlaczego? Dlatego, że był synem lekarzy moskiewskich za cara. Więc podejrzewam, że dlatego. Bo Rosjanie, tamci sowieccy nie za bardzo lubią szaleć intelektualnie. Zawsze woleli zabrać kogoś i posadzić na tronie wiedzy, bo jakby coś było nie tak, to kula w głowę. Zresztą trzeba przyznać, że my wnieśliśmy jako Polacy w ich kulturę bardzo wiele, to jest po prostu nie do wiary. Jest taka książka o Polakach, którzy tam coś zrobili, zresztą ta kolej transsyberyjska, o której ciągle wspominam, ale nie tylko to, w sztuce. I teraz uważajcie, bo powinniście to przeczytać i zaznajomić się z tym, jak szalenie daleko oni są od kultury, że ich kultura, zresztą przez wiele lat w Moskwie mówiło się po polsku, tak jak po francusku później, ale no, też był ten okres po niemiecku, kiedy przyjechała Katarzyna Wielka tutaj ze Szczecina, z terenów Szczecina i wywiozła właściwie kilka szwadronów wojska, które zadomowiło się i dzisiaj właściwie Rosjanie nie odróżniają, a do tej pory mówią na kanapkę nie masło, tam chleb, tylko buterbrot. Ja byłem bardzo zaskoczony, że on mówi jak? Chatiesz buterbrot? Ja mówię, co? I on po niemiecku wymawiał. No byłem tak zdziwiony, więc ta niemszczyzna u nich została bardzo mocno wchłonięta. Tak u nas zresztą mówimy kartofle, hebel czy obcęgi. Nie, obcęgi nie, bo po niemiecku to jest canga. Także tutaj mamy troszeczkę inaczej. Ale w założeniu tak jest, że ci nasi Lech, Czech i Rus nas ładnie
wykolegował, ładnie zniszczył. Także jeżeli w ogóle mówi się o tym, i zresztą do tej pory, jeżeli patrzymy, Rosjanie boją się nas. Powodem jest to, że stoimy na takim jakby wyższym stopniu intelektualnym. Zresztą oni zawsze pan. I nawet jak jest dziewczyna czy kobieta, to też mówią pan do niej. Dziwne, bo jakoś nie słyszą tej pani, żeby proszę pani, niech pani usiądzie, albo panienko, albo tam jeszcze z panienką nie słyszałem, ale z panem tak. No więc tutaj to jest świetna zabawa. I teraz, jeżeli obchodzimy to święto, to powinniśmy obchodzić święto i wyłuszczać wreszcie prawdę. Kto kim jest i kto skąd się dobrał do nas i dlaczego pozostawiliśmy ich i w tej dziwnej sytuacji, która do tej pory istnieje. I o dziwo, na przykład parę dni temu oglądałem taki program o takim człowieku, który likwidował ludzi niewygodnych Stalinowi. Między innymi Trockiego tam w Meksyku wytropił i to się okazało, że to był no taki na usługach oczywiście człowiek i wielki przyjaciel następnego pierwszego sekretarza partii, który przyjechał niby z Holandii, niby sam z Francji, niby coś, pana wiecie już kogo. No i teraz popatrzcie sobie, jak to jest możliwe, więc jeżeli byśmy patrzyli na ten układ, tylko że jak się dobrze przejrzymy, to wcale on nie miał, jak to się mówi, korzeni czysto polskich, ale jednak nas to dotykało. Tak jak chociażby ostatnie dni z puszczeniem tutaj tych hord afrykańsko-azjatyckich do naszego kraju, a one potem emigrowały w dalszym biegu gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych i Amerykanie mogą mieć jakieś tam problemy czy złudzenia, że to my jesteśmy bardzo źli. I ostatni film pani Agnieszki Wielkie, czyli Lubiącej Szkiełko, no, który jest rewelacyjnym filmem, który gratuluje tej pani, ale nie ukończyła nawet łódzkiej szkoły, bo jej nie przyjęto, więc pojechała do Czech, tam zrobiła, a wiemy Czesi jakie mają pretensje o nas. Mało, że za Zaolzie, to jeszcze inne pretensje mają też, mają właśnie za tego pana w czarnych okularach, też, który jakby nie było, no i jeszcze wiele pretensji. W gruncie rzeczy, jeżeli byśmy się przyjrzeli, to panu, który by nie mógł startować na prezydenta Polski, a świetnie się wypowiadał w tamtych czasach i przyjechał tutaj nawet, ja mówię o panu, który jest dzisiaj jego syn ambasadorem Stanów Zjednoczonych, który jest z takiego skrzyżowania polsko-czeskiego, bo przecież ojciec był Polakiem, a matka, sprawdźcie kogo, oczywiście dowiecie się co za postać, przejrzyjcie sobie i spójrzcie dokładnie w jego literaturze, na co on zwracał uwagę i czy w rzeczywistości ten duch narodowy nasz polski, który tak szalenie walczy o niezależność, o wolność, czy on się skończył, czy właściwie ta walka się rozpoczyna. Spójrzcie. Teraz, dlaczego nie lubię astrologii w tej chwili? Bo to, co mówię, to jest czysta astrologia. Bo jeżeli tego nie wiecie, to nie wiecie, jak to ułożyć.
Ja akurat jestem bez jakichś programów teraz astrologicznych, bo powiem zupełnie szczerze, wczoraj ustawiałem swoje studio co do pożegnania bardzo późno, a chciałem o 16 tej chwili. Dzisiaj z kolei jest już późno, nawet nie wiem, która jest godzina, zaraz zobaczymy. 17:16 jest na telefonie, ponieważ do tej pory nie miałem czasu, a jest ten dzień, który nagrywamy i też puszczę wieczorem ten film i cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, bardzo dziękuję za te wszystkie wpisy, które są fantastyczne, tylko przykro mi, że nie mogę ich omówić, bo powinienem każdy wpis omówić osobno, ponieważ jest dosłownie, piszecie krótko, ale tak trafnie, tak dosłownie, że można na ten temat zrobić naprawdę potężną wypowiedź, która da możliwość dalszego pogłębienia i jestem przerażony tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, ponieważ właśnie od pana Brzezińskiego do pana Jaruzelskiego i tych wszystkich łącznie z tą grupą, która przyjechała z tą Wandą Wasilewską, właściwie powinienem zabluźnić, że nic się nie zmienia. Nic. Ciągle stoimy w tym samym miejscu i drepczemy jak chłop węgierski w czymś ciepłym, bo krowa narobiła. Tylko to jest przerażające, że ciągle musimy deptać i dreptać w tym samym klozecie. Naprawdę ta stepowa turecka mnie się zupełnie źle kojarzy. Pamiętam je na Pradze, w Warszawie, a w niektórych toaletach. A później je zobaczyłem właśnie w Rosji, gdzie byłem bardzo zdziwiony. A moja córka przybiegła i mówi: tata, jak tam nic nie ma, to nie jest toaleta, tam jest po prostu zwykła dziura. No i musiałem jej wytłumaczyć, jak ma posłużyć się tym wychodkiem. Więc ten wychodek jest do tej pory tak sławny, że ta data jest ciągle ta sama i ciągle siedzimy z ręką w nocniku. Przeraża mnie to, bo boli mnie to, że tylko kilka lat było tej wolności, bo potem ten nasz dziadek stworzył sanację, a sanacja jest odpowiednikiem tego samego, co... już nie skończę. Wiecie na pewno, trzymajcie się. Cóż, piórko leży, zaraz zobaczymy. Zobaczcie. Czy mnie będzie odpowiadać do obrazu? Nie wiem. Chcę namalować drugie pióro, bo tam już widzieliście, ale tutaj sobie wcisnę je. Tutaj też jest, ale takie brudnawe. Wolałbym, to jest gołębie piórko. Cóż ja mam powiedzieć? Jest tylko jedno. Wieczorem trzeba chyba będzie się pomodlić za tą głupotę, która jest w tym narodzie. Nic więcej, po co coś więcej? To jest ładniejszy kształt. Zobaczcie. Naprawdę jest dużo ładniejszy kształt. To pióro ma przepiękny kształt. Takie lotki. Ale weźmiemy kolor z tej, a kształt z tej. Wykombinujemy coś. Także idąc tylko pióra znajduję.
Szkoda, że nie Orlen. O co mogę powiedzieć więcej? Pomódlmy się za tą naszą narodową głupotę, żebyśmy nie byli tacy jak w poezji Wyspiańskiego. Bo ostanie nam się tylko. To jest tragedia. Bądźmy na tyle szczęśliwi, że możemy unieść prosto głowę i być tym Panem. To jest na tyle. Bo to nam wolno. Jeszcze nam tego nie odebrano. Do zobaczenia z Bogiem.